Witajcie moi drodzy w 78. odcinku serii poradników, w której krok po kroku odkrywamy możliwości środowiska Comfy UI. W dzisiejszym materiale wracam do Was z tematem związanym z modelem Minimax H3. Pokażę Wam, jak za pomocą dedykowanego modelu LoRa znacząco przyspieszyć jego działanie, nawet kilkukrotnie, przy jedynie niewielkiej utracie jakości generowanego wideo. Przy okazji pokażę Wam też kilka przydatnych trików i podzielę się przygotowanym przeze mnie workflow. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy. Ponieważ o samym modelu Minimax H3 opowiadałam Wam już w poprzednim odcinku, dzisiaj od razu przejdziemy do konkretów. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze odcinka 77, to w tym momencie polecam zatrzymać materiał, nadrobić poprzedni odcinek i dopiero wtedy wrócić tutaj. Dzięki temu wszystko będzie dla Was znacznie bardziej zrozumiałe. A my lecimy dalej. Uruchamiamy Comfy UI i wczytujemy przygotowany przeze mnie przepływ pracy. Jeżeli chcielibyście z niego skorzystać, możecie pobrać go bezpośrednio z mojego Discorda. Znajdziecie go w materiałach do tego odcinka. Zanim jednak zaczniemy, upewnijcie się, że zarówno samo środowisko Comfy UI, jak i wszystkie używane przez Was niestandardowe węzły są zaktualizowane do najnowszych wersji. To bardzo ważne, ponieważ pozwoli to uniknąć większości problemów z kompatybilnością oraz błędów pojawiających się podczas uruchamiania tego workflow. Jeżeli przyjrzymy się teraz przepływowi, zauważycie, że wygląda on bardzo podobnie do tego, którego udostępniłam Wam w poprzednim materiale. Wszystkie nowe elementy zaznaczyłam kolorem fioletowym, chociaż samo Comfy UI określa go raczej jako niebieski. Aby móc wykorzystać LoRę, która pozwala zmniejszyć liczbę wymaganych kroków podczas generowania, potrzebne są dwa widoczne węzły. Pierwszy odpowiada za wczytanie samego modelu LoRa i dodatkowo pozwala wymusić niższe zużycie pamięci VRAM podczas generowania. Drugi to natomiast węzeł zawierający odpowiedni sampler. Oba te elementy znajdują się w repozytorium Comfy UI Minimax H3 Turbo. Możecie pobrać je ręcznie i przenieść do folderu z niestandardowymi węzłami. Jeżeli wybierzecie tę metodę, nie musicie instalować żadnych dodatkowych pakietów, ponieważ ten Custom Node nie zawiera pliku Requirements i tym samym nie wymaga dodatkowych modułów do działania. Możecie też po prostu wyszukać go bezpośrednio w Custom Nodes Managerze i zainstalować z tego poziomu. Tutaj wybór należy już do Was. Drugą zmianą, którą wprowadziłam, jest dodanie grupy węzłów oznaczonej jako optymalizacja. To właśnie tutaj możecie włączyć Sage Attention albo skorzystać z jednego z dostępnych węzłów, takich jak Easy Cache i Torch Compile Model, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć proces generowania. Ponieważ drugi i trzeci z tych węzłów są natywnie dostępne w Comfy UI, nie musicie niczego dodatkowo instalować. Inaczej wygląda to w przypadku Sage Attention. Jeżeli tak jak ja korzystacie ze Stability Matrix, możecie doinstalować ten moduł bezpośrednio do istniejącego środowiska z poziomu zakładki Packages. Wystarczy kliknąć trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu kafelka Comfy UI, wybrać Package Commands, a następnie kliknąć Install Triton and Sage Attention. Uwaga! Jeżeli jednak robicie to po raz pierwszy, nie polecałabym instalowania tego od razu na Waszym głównym, działającym i już skonfigurowanym środowisku. Zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie nie tak i uszkodzicie sobie obecną instalację. Bezpieczniej jest utworzyć osobną instancję Comfy UI i właśnie na niej wykonywać tego typu modyfikacje. Możecie też skorzystać z wersji Easy Install środowiska przygotowanej przez użytkownika Travis1. Jest ona prosta do uruchomienia, a podczas instalacji Sage Attention najważniejsze moduły są pobierane i konfigurowane automatycznie. Macie również wybór sposobu uruchamiania środowiska. Możecie korzystać z wersji desktopowej albo uruchamiać je bezpośrednio w przeglądarce. Przy pierwszym uruchomieniu launchera pola dotyczące Sage Attention i Flash Attention będą wyszarzone. Oznacza to po prostu, że te elementy nie zostały jeszcze zainstalowane. Wystarczy kliknąć w kafelek, a proces automatycznej instalacji rozpocznie się sam. Skoro ten etap mamy już omówiony, możemy przejść do właściwych testów. Jeżeli chodzi o wykorzystywany model LoRa,
Link do wszystkich jego dostępnych wariantów zamieściłam standardowo w notatce, znajdującej się po lewej stronie. Twórca rekomenduje obecnie korzystanie z wersji Step 600 EMA, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście przetestowali również jedną z pozostałych wersji i sprawdzili, która najlepiej sprawdzi się w waszym przypadku. Do tego workflow dodałam też jeszcze jedną bardzo ważną notatkę, w której zebrałam najważniejsze ustawienia i optymalizacje. Znajdziecie tu właściwie wszystko, co musicie wiedzieć przed rozpoczęciem testów, dlatego koniecznie również do niej zajrzyjcie. Po pobraniu modelu LoRa możecie wczytać go bezpośrednio w widocznym węźle. Jeżeli chodzi o siłę jego działania, polecam zacząć od wartości 1 i dopiero w razie potrzeby stopniowo ją zmniejszać. Jeżeli natomiast macie mniej pamięci VRAM, możecie od razu włączyć opcję Low VRAM. Aby nie tracić czasu na zbędne przeklikiwanie się przez workflow, który powinien być Wam już dobrze znany, pokażę Wam teraz kilka generacji wykonanych na różnych ustawieniach. Przy każdej z nich zaprezentuję gotowy rezultat i podam dokładny czas samego procesu generowania. Dodatkowo zaznaczę, w jakiej rozdzielczości zostało wygenerowane wideo, jego długość oraz tryb, z którego korzystałam podczas generowania. Dzięki temu będziecie mogli łatwo porównać poszczególne testy i sami ocenić, jak duże przyspieszenie daje ta LoRa, a także jak wygląda finalny rezultat pod względem jakości, spójności i ruchu. Widzimy się za chwilę. Wow! Here, more figure! Jak mogliście zauważyć, Turbo LoRa faktycznie potrafi bardzo mocno przyspieszyć generowanie. Nic w tym dziwnego, ponieważ schodzimy tutaj z typowych 20 kroków do zaledwie 4. W moich testach, przy włączonym Sage Attention i opcji Low VRAM, bez żadnych dodatkowych optymalizacji, pojedyncza generacja 5-sekundowego klipu zajmowała zazwyczaj od 80 do 90 sekund. Po dołączeniu Easy Cache czas potrafił spaść nawet do około 65 sekund, co uważam za naprawdę świetny rezultat. Jeżeli chodzi o samą jakość, tutaj bardzo dużo zależy od użytej wersji LoRa, wartości strength oraz oczywiście materiału wejściowego. W przypadku wykorzystanej w prezentacji wersji Step 600 EMA już przy 4 krokach można uzyskać naprawdę bardzo dobre rezultaty. Pamiętajcie jednak, że ogromne znaczenie ma również jakość materiału referencyjnego. Jeżeli twarz postaci znajduje się daleko od kamery, jest niewielka i zawiera mało szczegółów. Przy tak małej liczbie kroków zdecydowanie łatwiej o różnego rodzaju deformacje czy zniekształcenia. Jeżeli natomiast twarz jest większa, dobrze widoczna i odpowiednio szczegółowa, rezultat potrafi być naprawdę bardzo zbliżony do tego, co wcześniej uzyskiwałam przy około 20 krokach. Skoro już jesteśmy przy liczbie kroków, to moim zdaniem 4 kroki świetnie sprawdzają się do szybkich testów,
I w wielu przypadkach już na tym poziomie jakość jest naprawdę dobra. Jeżeli jednak zależy Wam na bardziej naturalnym obrazie, większej liczbie detali i ogólnie lepszym efekcie końcowym, warto spróbować 6 albo 8 kroków i po prostu porównać rezultaty. Jeżeli chodzi o dodatkowe optymalizacje, najlepiej wypadło u mnie połączenie Sage Attention z Easy Cache, ponieważ pozwalało skrócić czas generowania jeszcze bardziej. Trzeba jednak pamiętać, że każda kolejna optymalizacja może w pewnym stopniu wpływać na jakość obrazu. Dlatego osobiście zaczęłabym od połączenia TurboLoRa z Sage Attention, a dopiero później eksperymentowała z Easy Cache i innymi rozwiązaniami. Jeżeli zależy Wam przede wszystkim na maksymalnym przyspieszeniu generowania, to moim zdaniem TurboLoRa zdecydowanie ma sens i jest pozycją obowiązkową do przetestowania. Przy odpowiednich ustawieniach możemy nie tylko bardzo mocno skrócić czas generowania, ale jednocześnie zachować naprawdę wysoką jakość generowanego materiału. Z tego miejsca serdecznie zachęcam Was do przeprowadzenia własnych testów i sprawdzenia, na co stać ten model. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was pomocny i dziękuję Wam za poświęcenie czasu na jego obejrzenie. Jeśli macie pytania albo chcecie podzielić się swoimi efektami czy przemyśleniami na temat tego modelu, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują i wspierają mój kanał. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia i do zobaczenia na Discordzie.